Co jeśli najlepszej jakości pożywienie na świecie byłoby za darmo? Że rząd wprowadza nowy program Ogródek Plus. Mówimy o naprawdę dziesiątkach ton jedzenia, spadek wartości odżywczych i witamin w pożywieniu nawet o 90%. A tak naprawdę grzyby rosną przez cały rok. Że jak się zbliża lato, to nie wchodzić do lasów, bo pożar, to po pierwsze, a po drugie nie wchodzić, bo kleszcze. Te grzyby zawsze były super jedzeniem, tylko niedocenianym super jedzeniem. A zobacz, jak się czujesz po powrocie z wakacji na przykład, czy ze spaceru w lesie. I bierzesz koszę i idziesz na zakupy, rozumiem, darmowe. W tej chwili odzyskujemy dostęp do natury i do jej zasobów. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Marcin Jastrzębski oraz Paweł Stasiowski. Marcin, założyciel i CEO aplikacji Eden, wieloletni praktyk ajurwedy. Paweł Stasiowski, pasjonat grzybów, który od lat poświęca się zgłębianiu tajemnic tego fascynującego świata i dzieli się cennymi wskazówkami. Jak rozpoznać różne gatunki grzybów, prezentując je nie tylko za pomocą statycznych zdjęć, ale również dynamicznych ujęć filmowych na kanale YouTube Paweł i Grzyby. Cześć, Grzegorzku z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś moimi gośćmi, bo mam dwóch panów w studiu, są Marcin i Paweł. Cześć. Witam. Cześć, witaj Grzegorz, witam wszystkich widzów. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że dzisiaj będziemy nagrywali kolejny odcinek o inwestycji w zdrowie, inwestycji w świadomość, w kwestii jakości jedzenia. Coraz więcej osób, coraz więcej ludzi oglądających materiały, nie tylko u nas, ale na całym YouTubie, ma coraz większą wiedzę na temat tego, że jedzenie nie jest najlepszej jakości, ale myślę, że to wy trochę bardziej wiecie o tym właśnie, jakiej jakości my mamy jedzenie w polskich sklepach, generalnie dostępne. I od tego, myślę, pytania chciałbym rozpocząć naszą rozmowę. Marcin, może ty zaczniesz. Tak, to ważna kwestia. Świetne jest to, że widzowie twojego kanału są już zaznajomieni z tematem zdrowia, z tematem dodatków, które są w żywności, więc jest to o tyle dla nas komfortowe, że możemy wejść nieco głębiej w ten temat. Chociażby cykl z Ryszardem Grzebykiem, który jak widać jest często oglądany. Tak? Były tematy poruszane związane z alergią i wpływem pestycydów na ludzki organizm, układ odpornościowy. Sam jestem tego żywym przykładem, ale dzisiaj nie o tym. Mówimy o jakości żywienia, więc poza całym aspektem dodatków do żywności, konserwantów, chemii, pestycydów, herbicydów, co jest ogólnie na szczęście na twoim kanale już znane, przytoczymy pewne badania. Mianowicie od 1985 roku do 2002 roku były prowadzone badania 17-letnie pokazujące spadek wartości odżywczych i witamin w pożywieniu nawet o 90%. Mówię o tym, ponieważ to pokazuje obecną kondycję, o czym będziemy mówić nieco więcej w dzisiejszym programie, jakości pożywienia, a mianowicie jest go dużo na półkach sklepowych, a ludzie są niedożywieni. To się bierze przede wszystkim z degradacji gleby. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że te badania zostały wstrzymane po 2002 roku. Ciężko dostępne są informacje o nowych badaniach, jeżeli chodzi o progres tego spadku. Jeżeli to połączymy z masową produkcją pożywienia, otrzymujemy pewną mieszankę, o której powiedziałeś, czyli daje to pewne znaki zapytania co do jakości tego, co jemy. Znaczy te wyniki, o których mówiłeś, są stare, w sensie takie, że już później dalej nie pokazywano, czy nie robiono tych badań z jakichś względów. Tak? Nie powiemy z jakich, bo nie wiemy, możemy się tylko domyślać. Chyba ta jakość się nie polepsza. Tak mi się wydaje, bo widać wyniki badań społeczeństw. Szpitale są pełne ludzi, alergii. Alergie to mają, czasami się pokazuje kilkumiesięczne dzieci się rodzą i nagle są chore, nie wiadomo z czego. Pytanie zatem, żebyśmy znowu nie mieli programu takiego, że mówimy, że jest źle, ale nie dajemy rozwiązania. Więc idę dalej. Jak mamy szukać? Gdzie jest? Jak mamy szukać dobrej jakości jedzenia? No bo świadomość widzowie nasi mają, że trzeba coś zrobić więcej. Świetnie. To lubimy rozwiązania. I tutaj odpowiadając na twoje pytanie, musielibyśmy dojść do podstawy, czyli jeżeli chcemy sięgać po zdrowe jedzenie, musimy wiedzieć, skąd ono jest i jak ono powstaje. To jest główny problem. W sensie skąd ono jest, czyli co, kraj pochodzenia jedzenia, tak? Między co innymi. często chyba jest gdzieś tam
zakamuflowane, tak? Jakieś różne naklejki przeklejane w marketach. Często te filmiki pojawiają się, że niby ziemniaki z Polski, ale okazuje się, że polski jest tylko karton, a ziemniak jest, nie wiem, z Grecji czy z Portugalii. Także chyba o to chodzi, czy... Tak, między innymi. Czyli prześledźmy sobie w takim razie, jaki mamy dostęp obecnie sklepowy. Z jednej strony mamy informacje na pudełkach, o których powiedziałeś, gdzie tak naprawdę mamy tylko kraj pochodzenia. No są banany i mamy Ekwador. Co o tym wiemy więcej? Czy wiemy, kto to wyprodukował? Wiemy, jakimi metodami? Warto wiedzieć, że kraje azjatyckie, również obie Ameryki, mają znacznie większe normy na tolerancję pestycydów i, jak to nazywają ładnie, środków ochrony roślin niż w Europie. Dlatego chociażby też ostatnie porozumienie między Unią a krajami jak Argentyna czy Wenezuela pozwoliła na import owoców z regionów o mniejszej kontroli i powiedzmy gorszych warunkach higienicznych, jeżeli chodzi o uprawę. Więc z jednej strony mamy dostęp do pożywienia, które trafia do nas spoza Unii i nie wiemy, skąd ono jest poza krajem. To jest jeden segment pożywienia masowo dostępnego. Drugi, nieco lepszej kategorii, to jest pożywienie produkowane w Polsce oraz w Unii. W ostatnich 10 latach część tych najbardziej szkodliwych herbicydów została usunięta z obrotu, więc porównując pożywienie dzisiejsze do tego, które było 10 lat wcześniej, to chemii jest mniej na talerzu. Jednak proces degradacji wartości odżywczych postępuje, więc jak to ma się do praktyki? A także parę dekad temu wystarczyło, że zjedliśmy jedną marchewkę albo jabłko, a teraz musielibyśmy zjeść ich kilkanaście. Ciężkie zadanie, prawda? A żołądek cały czas taki sam. Dokładnie. Więc mamy tutaj drugą kategorię, czyli pożywienie właśnie sprowadzane z innych krajów Unii i w tych obu przypadkach nie mamy informacji, skąd ono jest tak naprawdę, ani jakimi metodami zostało wyprodukowane poza krajem. Kolejny wariant, już nieco lepszy, dostępny dla nielicznych osób, to znajomość rolnika, który wie, jak wyprodukować pożywienie przy pomocy naturalnych środków, nawozów oraz własna uprawa w ogrodach. Tutaj wszystkie osoby, które mają dostęp do takiego pożywienia, czy same hodują, wiedzą, że poza kwestiami wizualnymi, to smakowe. Przede wszystkim smak tych owoców jest znacznie inny, bardziej intensywniejszy. Więc to są pewne kategorie, w jaki sposób obecnie ludzie w społeczeństwie mogą pozyskać jedzenie. Czy tak, myślę, że wszyscy, którzy mieli babcię czy dziadka gdzieś na wsi, jak na wakacje się wyjeżdżało, to pamiętamy smak, zapach w ogóle tego lata, jak były zbiory czegokolwiek, czy truskawek, czy jabłek, czy ziemniaków, to wszystko pachniało i pamiętam stare sklepy z warzywniak, tak jak się wchodziło do takiego sklepu, to ten zapach był nie do podrobienia. Dzisiaj rzadko czuć taki zapach, jak się wchodzi do marketu. No i właśnie zapytam o tych ludzi, którzy nie mają dostępu, no bo przecież ponad połowa, myślę, nie znam tych liczb, no ale nie wszyscy mieszkają na wsi, czy w miejscu, gdzie jest bliski dostęp do rolnika. Ktoś, kto mieszka w 2-milionowej Warszawie, no to musiałby kawałek wyjechać za Warszawę, żeby do takiego rolnika dojechać i go znaleźć. Więc co z tymi osobami? No właśnie. Czyli jest pewien problem, tak? Określiliśmy już, że dobrej jakości jedzenie możemy sobie sami wyhodować albo wziąć z pewnego źródła, a mówisz o tym, że no co z ludźmi, którzy nie mają ogrodu swojego, tak, albo nie znają rolnika. I teraz zadam pewne pytanie państwu i tobie, Grzegorz, które z pozoru może się wydać niektórym osobom absurdalne, ale taki nie jest. I zaraz wyjaśnimy, że jest to możliwe. Mianowicie, mimo tego, że żyjemy w czasach rosnącej inflacji i rosnących cen pożywienia, gdzie ekologiczne bioprodukty powoli stają się dobrem ekskluzywnym, to co jeśli najlepszej jakości pożywienie na świecie byłoby za darmo? No, byłoby idealnie. To Eden. Kojarzył się raj, Adam i Ewa, wiesz, że no ale... No dobrze, to zejdźmy na ziemię, może tak, zejdźmy na ziemię i co masz na myśli? Co masz na myśli, Marcin? Na pewno nie namawiam tutaj państwa do sadzenia obecnie jedzenia w ogrodach. Nie mówimy tutaj o tym, jest to świetne. Że rząd wprowadza nowy program Ogródek Plus.
Ogródek Plus, każdy dostanie trochę cebuli, ziemniaków i ma sobie sadzić przed blokiem. Tak. Nie mówimy tutaj o tym, mówimy o czymś znacznie prostszym, wymagającym dużo mniej energii niż własna uprawa. Paweł, co możesz nam powiedzieć o dobrach natury, które są wokół nas, które są zdrowe, ogólnodostępne? No tak, no to oprócz tego, co już wspomnieliście, czyli warzywa, owoce, czy tam jakieś zioła, to też mamy grzyby. I to jest jeden z dobrych zamienników dla większości osób, którzy nie spożywają mięsa na przykład. To właśnie takim zamiennikiem są grzyby, które mają bardzo duże ilości przyswajalnego białka na przykład. To jest taka ciekawy zamiennik. No i te grzyby są w sumie w naszych terenach, tam gdzie mieszkamy, ogólnie dostępne. Bo myślę, że nawet jeżeli to jest miasto, to na obrzeżach tego miasta jakieś lasy zawsze posiadamy. To nie muszą być wcale jakieś wielkie aglomeracje leśne, to wystarczą, że będą bardzo małe lasy, powiedzmy kilkaset metrów, czy kilkadziesiąt metrów, kilka drzew i te grzyby zawsze tam jakieś znajdziemy. Tylko pewnie większości osobom się wydaje, że grzyby to tylko jesień, bo pewnie takie jest postrzeganie grzybów, a tak naprawdę grzyby rosną przez cały rok. I dlatego można zaopatrywać się bardzo dobrze właśnie w grzyby zimą, czego dobrym przykładem jest na przykład boczniak ostrygowaty, bardzo dobry grzyb i on rośnie głównie zimą. Także co jeszcze tam, na przykład płomienice zimowe to są grzyby głównie używane w azjatyckiej kuchni. Azjaci jakby najbardziej w tym są dosyć dobrze obeznani. Ale już w Europie zaczyna się coraz więcej tego pokazywać, w sensie takich kanałów, wiadomości, jakichś tam badań na temat tych grzybów i promowane te grzyby są jako super jedzenie teraz. Ale tak naprawdę te grzyby zawsze były super jedzeniem, tylko niedocenianym super jedzeniem. I jeżeli chodzi o szkodliwość grzybów, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach te grzyby, które są dla nas toksyczne, my już wiemy, które to są. To nie jest tak, że musimy odkrywać coś, co jest. I stąd właśnie będzie ta działka o tych grzybach na Edenie, gdzie przedstawimy tam na początek kilka gatunków, ale takich bardziej pospolitych i bardziej dostępnych dla wszystkich osób na każdą porę roku. Myślę, że to będzie właśnie zima, wiosną jest też kilka bardzo łatwych, nie do pomylenia raczej gatunków grzybów. No najtrudniejszym okresem, wiadomo, jest jesień, tych grzybów jest najwięcej. No ale tu będziemy się starać jakoś ludzi zachęcać. No ja mam być od tego, żeby zachęcać tych ludzi do tych grzybów. Mhm. No, drugi raz się pojawiło słowo Eden. Jesteśmy trochę tajemniczy, ale wprowadzamy w taki sposób. Ja bym zapytał, dlaczego my o tym wszystkim w taki sposób trochę tajemniczy, trochę od drugiej strony rozmawiamy, że przecież dzisiaj wszyscy chcieliśmy mieć tego dobrobytu, wszyscy chcieliśmy mieć sklepy pod nosem. Już teraz dosłownie co 200 metrów mamy zielone sklepy. Więc dlaczego w ogóle taki film jest potrzebny? Dlaczego my to nagrywamy? Dlaczego mielibyśmy interesować się zbieraniem produktów do jedzenia, czyli zbieraniem żywności, jeśli ta żywność jest przecież produkowana i my ją mamy dostarczoną dosłownie pod nos? Ja już powiem, że to poszło już faktycznie dalej, bo już produkty się robi w taki sposób, że dania są gotowe. No już wiadomo, że to już jest trochę skrajność, że nam sprzedają gotowe jedzenie i ludzie sobie wrzucają to do mikrofalówki i robią. Ale pytam tak 1 do 1, mówimy o zbieraniu jakichś produktów, grzybów. Na przykład grzyby? No to grzyby w takim przypadku ciężko na przykład ludziom brakuje pewnych mikroelementów, pewnych składników w organizmie. Na przykład takim związkiem jest selen, którego brakuje ludziom i przez ten brak selenu na przykład bardzo dużo ludzi zapada na nowotwory. To jest taka jeden z podstawowych czynników. I teraz gdzie tego selenu jest najwięcej? No właśnie w grzybach. I nie ma tego selenu tak dużo w roślinach, czy tam w owocach, to właśnie w grzybach jest go najwięcej. Dlatego zachęcam też do zbierania grzybów i jedzenia jak dużej ilości grzybów, żeby zapobiec właśnie nowotworom, bo to chyba jest inaczej. To jest chyba najczęstsza choroba wśród ludzi teraz to nowotwór. Chyba każdy w rodzinie ma kogoś, kto gdzieś tam choruje na jakieś nowotwory, a to wynika właśnie z tego naszego jedzenia już przetworzonych rzeczy,
a mamy pod nosem i w lasach właśnie takie grzyby, które nam pomagają. Tych grzybów o właściwościach prozdrowotnych jest bardzo dużo. Ja bym tak mógł mówić troszkę godzinami, ale może wystarczy. No mamy tu eksperta od grzybów. Pasjonata. Pasjonata, dobrze. Może lepiej. Okej. Pytasz, Grzegorz, dlaczego rozmawiamy o zbieraniu dzikich roślin? To nie tylko grzyby, to również drzewa owocowe, to również krzewy owocowe, zioła i źródła wody, które są wokół nas. I kilka faktów, jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne. Wcześniej mówiliśmy o zatruciu środowiska i tego całego procesu produkcji pożywienia, wyjałowienia gleby i spadku wartości odżywczych, a dzikie rośliny, które są obok nas, wyobraź sobie, mają od kilku do nawet kilkunastu razy więcej witamin i wartości odżywczych w porównaniu ze sklepowym odpowiednikiem. Są bio, są na wyciągnięcie ręki. Nikt ich nie hoduje, nikt ich nie podlewa pestycydami. Są świeże. W przeciwieństwie do produktów, które są często sprowadzane z innych krajów i są zrywane na przykład niedojrzałe, prawda? Więc nie mówimy tutaj, aby wszyscy żywili się tylko tym, co znajdą, ponieważ czasy zbieractwa minęły, jak powiedziałeś. Niemniej zachęcamy, aby korzystać z tego Edenu obfitości, który jest wokół nas, ponieważ to stanowi doskonałą suplementację naszej diety. Możemy sięgać po te zioła, czy po te owoce, czy krzewy, których jest naprawdę mnóstwo wokół nas i po prostu zadbać o odżywienie swojego organizmu. Agro tych roślin, które są nazywane nie tylko ziołami, również chwastami, to są bardzo konkretne medykamenty, które są u podstaw chociażby medycyny chińskiej, więc ta wiedza związana z zielarstwem oraz właśnie ze zbieractwem jeszcze parę dekad temu była bardzo popularna. To się zmieniło w czasach, kiedy postawiliśmy bardziej na wygodę, o czym powiedziałeś. Swoją drogą bardzo ciekawe studium psychologiczne na ten temat jest pokazujące, że człowiek oddzielony od natury, to co ma miejsce obecnie, kosztem własnej wygody, doprowadziliśmy się do sytuacji, w których cierpi na tym nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Jest większy odsetek depresji czy stanów oddzielenia, a zobacz, jak się czujesz po powrocie z wakacji na przykład, czy ze spaceru w lesie. Jesteś bardziej zregenerowany, duża ekspozycja na słońce, więc również to zbieractwo i sięganie po połączenie z naturą jest o tym. Możemy wyjść do lasu, świetnie się bawić, przy okazji zebrać kilogram jagód, a zgodnie z tym, co było już przytaczane, czyli między kilkanaście do kilkunastu razy więcej wartości odżywczych mamy w tym dzikim pożywieniu, to wyobraź sobie, że masz możliwość zjedzenia kilograma jagód, które z pewnością lokalnie możemy gdzieś tutaj znaleźć, w porównaniu z kilkoma kilogramami jagód bio, które musiałbyś gdzieś pozyskać ze sklepu. No, też kwestia oszczędności jest tutaj znacząca. Znaczy super przykład, Marcin, z tym lasem i z tymi jagodami. Ja tak sobie myślę, tak na razie będę trochę takim atakującym delikatnie. To, co ja widzę, znaczy bardziej wezmę tą stronę, którą my słyszymy ze wszystkich stron, która pokazuje mieszkańcom Polski, że uwaga, ja nie słyszałem nigdy takiej informacji. Słuchajcie, zapraszamy do lasu, macie weekend, zbierzcie sobie jagody. Nigdy nie słyszałem takiego komunikatu, ale uwaga, jaki słyszałem i słyszę od lat, że jak się zbliża lato, to nie wchodzić do lasów, bo pożar, to po pierwsze, a po drugie nie wchodzić, bo kleszcze. Także jak najdalej najlepiej nie wchodzić, bo tam może być kleszcz, który was zabije. Czy nie jest tak, nie? Nawet nie oglądacie telewizji. Ja nie oglądam od lat i ja to słyszę, że najlepiej nie wchodzić do tego lasu. A, jeszcze są grzyby. Siedzi tutaj Paweł, więc są grzyby. Tak, grzyby, tu się zatruła rodzina. To najlepiej, jak najdalej od grzybów, jak najdalej od lasu, bo są kleszcze. No i jeszcze pożar. Także las... Zobaczcie, to jest takie trochę przyzwyczajanie nas. Nie wiem, może trochę za daleko poszedłem, ale nigdy nie było komunikatu, że jeśli do lasu, no to można tam zebrać, jest tam natura, jest to darmowa apteka, możecie zebrać zioła, możecie zebrać borówki, ostrężyny czy inne, które dary tam są. No to tak ogólnie chciałem, myślę, nakreślić to, w jaki sposób ludzie są programowani, jak my jesteśmy wszyscy programowani, więc najprawdopodobniej jesteśmy oddalani od tej natury przez takie komunikaty i później taki program jak ten może być odebrany na początku trochę tak odpychająco, a później, kurczę, mają rację, chłopaki, mogą mieć rację. I teraz do czego to prowadzi? To, o czym powiedziałeś, świetny przykład. Dotarliśmy do miejsca, w którym w społeczeństwie nie wiemy, gdzie rośnie jedzenie,
wokół nas, zdrowe, najbardziej odżywcze, wyhodowane na żyznej glebie bez ingerencji człowieka. Nie wiemy, gdzie to jest, nie wiemy, jak to rozpoznać i nie wiemy, jak to spreparować, jak to przygotować na medykament czy jak na posiłek. Więc... Jeszcze mamy wątpliwość jedną, na pewno, albo możemy mieć, no, że jeśli w mieście, teraz jesteśmy w Katowicach, w centrum dużego miasta, no i na pewno coś rośnie w lewo czy w prawo, pewnie jak wyjdziemy, to zobaczymy. No i teraz ktoś, kto nas ogląda, może powiedzieć, a czy ja mogę zerwać akurat ten konkretny kawałek czegoś, co rośnie mi tutaj przy drodze, no bo tu mieszkam. Czy to jest bezpieczne, bo tu jest droga, wiesz, jak daleko od drogi to powinno rosnąć. No nie mam takich informacji, więc myślę, że takie pytania mogą się pojawić. Może już się pojawiły. Tak. Jeżeli chodzi o dostęp do dzikiej żywności w Polsce, jest on dla nas, jest dostępny, więc możemy bez ograniczeń na własny użytek sięgać po to, co rośnie wokół nas. No ale sięgać możemy, ale czy to zdrowe? Jak to sprawdzić? Tak, widzisz, to ciekawe. Są badania, które umieścimy pod twoim materiałem, pokazują jak roślinność w dużych miastach, to są badania zakrojone w kilkunastu miastach Stanów, jak owoce, drzewo owocowe i krzewy radzą sobie z zanieczyszczeniami miejskimi. Dobra informacja jest taka, że radzą sobie doskonale. Unikamy oczywiście tych przy głównych trasach, przy najbardziej ruchliwych drogach. To bardziej z poziomu pewnego również mindsetu i dla przykładu może powiem, podróżujesz pewnie dużo po Polsce, Grzegorz, no to widzisz, co jest koło autostrad, no pola uprawne, prawda? Więc tego jest tak dużo i mamy wybór, że możemy unikać tych dzikich roślin, które są przy głównych trasach, możemy sięgać po te, które są na lasach, w lasach, łąkach, parkach, terenach zielonych, które są w miastach i wokół miast. Mówimy o naprawdę dziesiątkach ton jedzenia, które się tam znajdują. Okej, no to faktycznie liczby robią wrażenie. Jak tak sobie wyobraziłem, że jadę autostradą, a ostatnio jechałem na północ, prawie do Gdańska, no to przez kilka godzin z Katowic, prawie ponad 5 godzin, po lewej i po prawej stronie mnóstwo faktycznie terenów, czy to lasów, czy pól, więc ten wybór jest duży. No to teraz doszliśmy do takiego momentu, żebyście może opakowali, Marcin, opakuj co to jest. Czyli stworzyliście Eden, to już wiemy, że to jest Eden. Czym jest Eden i jak to w praktyce działa dla naszych widzów? Może działać. Eden to darmowa aplikacja, która ruszyła i jest dostępna już na naszej stronie internetowej. Główną misją Edenu jest budowanie mapy jadalnych roślin w Polsce i na świecie oraz łączenie ludzi z naturą. Użytkownicy mogą skorzystać z aplikacji i oznaczyć na mapie oraz nawigować się do dzikich jadalnych roślin wokół nas, czyli drzew owocowych, krzewów, grzybów, ziół, również źródeł wody. Oprócz tego mówiliśmy o tych problemach, czyli rozwiązujemy problem, gdzie jest zlokalizowane jedzenie, a jednocześnie jak je rozpoznać. Przede wszystkim Eden jest aplikacją edukacyjną, która pozwala ludziom przez obszerną bazę wiedzy zobaczyć, jak wyglądają jadalne dzikie rośliny w Polsce i jakie mają benefity zdrowotne. Na obecnym etapie szkolimy funkcję opartą o AI, która docelowo po zdjęciu będzie weryfikować, jaki to gatunek rośliny, wspierając ten proces rozpoznawania wśród ludzi. Oprócz tego użytkownicy Edenu znajdą w środku dziką aptekę i dziką kuchnię. Dzika apteka zawiera przepisy na proste medykamenty, które możesz zrobić sam z ziół, które rosną wokół ciebie. I nie tylko z ziół, również roślin leczniczych, których jest mnóstwo wokół nas. Czyli w tej chwili odzyskujemy dostęp do natury i do jej zasobów, po to, aby móc samodzielnie, w razie takiej potrzeby, zasuplementowania swojego ciała, czy po prostu połączenia się z naturą i wyedukowania, jak przygotować i zrobić własne mieszanki ziołowe na popularne dolegliwości. A oprócz tego przede wszystkim współpracujemy z ekspertami zdrowia, z twórcami i pasjonatami zarówno grzybów. Paweł jest twórcą największego kanału w Polsce, zajmuje się od wielu lat grzybami i mykologią. Również w Edenie zrzeszamy zielarzy, kwalifikowanych zielarzy, którzy tworzą te recepty w Edenie, na przykład do dzikiej apteki, wyciągając benefity zdrowotne poparte badaniami, po to, aby ludzie mogli zobaczyć, jak te zioła wykorzystać i na co w swoim życiu.
z tego miejsca chciałbym zaprosić również pasjonatów i ekspertów zdrowia, którzy dzielą się swoją wiedzą i chcieliby dołączyć do Edenu, współtworzyć to narzędzie razem z nami. Także zapraszam serdecznie. Znaczy, brzmi to bardzo ciekawie. Im więcej o tym słyszę, tym sam jestem zaciekawiony. Nie wiem, skąd miałem taką blokadę w głowie, tak sobie próbuję. Byłem na spacerze kilka dni temu i widziałem jakieś maliny albo coś za płotem. To akurat było za płotem, wyglądały świetnie. Pierwszą myśl, którą miałem, że kurczę, jest za płotem, jest to działka sąsiada jakiegoś, nie obok mnie, ale kawałek. A druga, że jakieś zwierzęta mogły na to nasikać. Wiesz, po prostu taką miałem blokadę. Można to zawsze umyć, oczywiście, ale mówię, nie będę wskakiwał komuś za płot, bo to nie moje, więc mówię, fajne, szkoda, że nie jest przed płotem. No to pytanie, jakie to są liczby? Czy wy to sprawdziliście? No bo wielokrotnie teraz sobie próbuję wyobrazić w miastach, w moim mieście, czy w poprzednim, gdzie mieszkałem, czy teraz. Przypominam sobie, jak było lato, to zawsze jakieś dzikie wiśnie, dzikie jabłka, jakieś śliwki, chodnik i później one spadały, były rozdeptywane czy rozjeżdżane przez samochody. I to było. Ale jakoś tak się przyzwyczailiśmy do tego, że tego nikt nie je, bo można kupić przecież. Wydawaliśmy pieniądze. Taki mam obraz, jak sobie próbuję wyszukać w głowie te miejsca, gdzie na przykład były drzewa owocowe. Na grzyby nigdy nie chodziłem, bo jakoś tak nie miałem takiej tradycji. A może byłem raz i nic chyba nie znalazłem. więc mówię za mnie. Wiem, że mnóstwo Polaków chodzi do lasu, bo widzę przy trasach, jak samochody stoją, głównie właśnie tak jak Paweł mówiłeś. Musisz się, Grzegorz, przejść ze mną, to poznasz kilka ciekawych gatunków. Dobrze, bardzo. To będą takie lifehacki, jak zbierać grzyby, ale jak jeżdżę na tej trasie z Katowic na Bielsko, to tam w Kobiórze czy gdzieś to mnóstwo samochodów stoi, jak jest sezon. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce do zbierania. Powiedzmy na pospolite grzyby tak. Są lepsze miejsca. Są lepsze. Są lepsze. Okej, no to wracam do pytania, żeby nie odjechać za daleko. Jakie to są liczby? Ile tego jest? Czy to jest realnie w stanie wyżywić ludzi w mieście na przykład? Czy to jest raczej tak hobbystycznie? To jest świetne pytanie, Grzegorz, i myślę, że widzowie też będą pozytywnie zaskoczeni. Eden jest w wersji testowej blisko rok. To była zamknięta grupa testerów, około 400 osób w całej Polsce. 400 osób. Tak. Tylko albo aż, w zależności od tego, jak popatrzysz. No ale załóżmy, że jak na aplikację, która będzie działała globalnie również na Polskę najpierw, no to 400 osób na całą Polskę, to się wydaje niedużo. Zgadza się. Więc mała grupa ludzi, którzy testowali Eden przez miniony rok, potrafiła oznaczyć miasta, w których mamy ponad 1000 drzew i krzewów owocowych. Nie wliczamy tam grzybów ani ziół. Wyświetlimy Twoim widzom przykład jednego z miast, gdzie znajduje się ponad 1000 jadalnych roślin. Powiem Ci również, jak wyglądał nasz spacer wczoraj po Ogrodzieńcu, gdzie praktycznie przez 40 minut i jedną ścieżką oznaczyliśmy blisko 20-25 roślin. To były tylko krzewy jadalne oraz drzewa owocowe. Mówimy tutaj o głogu, o dzikiej róży, o borówkach, o poziomkach, o jabłkach, o gruszach, o orzechach. Więc to wszystko na przestrzeni jednej ścieżki. Jest tego mnóstwo, jak Państwo widzicie też na zdjęciu. Także nie braknie. Powiem Ci, że sporo, czyli można wziąć kosz, nawet mieszkając w mieście, jechać sobie za miasto. Jeśli widzisz, że jest za mało tych drzew czy krzewów w danym mieście, załóżmy w centrum miasta, może być ich mniej, wyjeżdżasz sobie samochodem kawałek dalej, bierzesz kosze i idziesz na zakupy, rozumiem, darmowe. Tak to w praktyce może wyglądać? Między innymi, tak. Taką masz wizję, czy ludzie będą szli sobie na zakupy, czy to bardziej jest przy okazji? Czy jaka jest wizja, jaka jest może misja, no bo wiesz, do tego żeśmy jeszcze nie dotarli. Różne są grupy odbiorców. Jedną grupą odbiorców, którą cenimy oczywiście i która też jest dla nas miłym zaskoczeniem, to rodzice z dziećmi, którzy mogą zabrać dziecko na spacer do lasu i odkryć tą poziomkę, czy tą malinę, zobaczyć jak to smakuje. Na takim poziomie już. Tak. I nawet są to odbiorcy, którzy korzystali już z geocachingu. Bardzo popularnych na świecie aplikacji związanych z odkrywkowaniem
skrytek w miastach. Eden działa poniekąd podobnie. Możesz się wybrać na przygodę i znaleźć przez funkcję GPS, doprowadzisz się bezpośrednio do rośliny. Możesz z dziećmi po prostu iść na świetną przygodę do lasu. Inną grupą odbiorców są ludzie, którzy chcą po prostu zaoszczędzić. Tak jak powiedziałeś, mogą to być osoby, które przy okazji sięgną po dzikie jadalne rośliny, bo stwierdzą, że może nazbieram sobie ten kilogram jagód, który jest dużo bardziej odżywczy i zjem sobie świeże, lokalne, zrywane na świeżo z krzaka. A być może są to osoby, które chcą po prostu wzbogacić swoją dietę. Również osoby, które niekoniecznie będą sięgać po tą dziką żywność na spacerach, ponieważ pracują, ponieważ nie mają czasu, mają inne priorytety, będą mogli w Edenie połączyć się z lokalnymi rolnikami, ponieważ rolnicy w Edenie będą mogli dodać się na mapie i powiedzieć: tutaj jestem, hoduję to i to jest moja oferta. Więc dzięki temu dajemy dostęp bezpośrednio rolnikom i lokalsom po to, aby ominąć szereg magazynów, sklepów, więc wiele grup odbiorców. Super pomysł ten, który powiedziałeś, ta możliwość, o której powiedziałeś teraz. Wielu widzów naszych pytało, jak robiliśmy materiały związane z zdrową żywnością, z rolnikami mniejszymi, to było mnóstwo komentarzy odnośnie tego, gdzie w moim mieście czy województwie mogę znaleźć lokalnego rolnika. Chętnie będę odbierać paczki, na przykład co piątek. Przygotujcie mi cały karton, nie wiem, jajka, mleko, trochę mięsa, jakieś tam warzywa sezonowe i wycencie mi to, niech to kosztuje, nie wiem, 100 zł, 200 zł za małą paczkę większą. Ja chętnie będę odbierał, więc takich osób było dużo. To, co mówisz, to może być rozwiązanie, które to trochę uporządkuje. Kolejny pomysł, myślę, że możemy rzucić ten, który mieliśmy dzisiaj, zanim tu usiedliśmy, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, związany z edukacją, czyli szkoły, które, przecież każda szkoła ma jakiś teren zielony i może tam z budżetu szkolnego czy z rodzicielskiego posadzić drzewa, żeby edukować młodych, a dodatkowo oznaczyć to, no przecież te drzewa urosną i za parę lat będzie tam tego bardzo dużo. Więc pomysłów jest dużo, ale to idźmy na razie jeszcze w odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawiać. Te wizje nasze zostawmy, to się będzie rozwijać, myślę, jak się będzie aplikacja rozwijać. Pytanie, które mi się pojawiło. Wchodzę przykładowo do lasu i widzę jagody, albo coś, co jagody przypomina. Nie znam się na tym i mówię, oznaczyłbym, ale jak mam zweryfikować, że to na pewno jest jagoda, a nie jest jakieś coś dzikiego, czego nie powinienem zjeść? Miałem tak kilka razy, jak w lesie byłem. Wyglądało dobrze, ale nie miałem pewności, więc wolałem nie zjeść. No i jak zweryfikować, jak chciałbym? Mówię, że tam sztuczna inteligencja będzie mi pomagać, podpowiadać w tym, żeby mi to zweryfikowała. No ale jeśli coś jest podobnego, ja chciałbym może sam sobie najpierw to zjeść, a później zrobić zdjęcie. No jak weryfikować te rośliny? No, zioła też są przecież bardzo podobne. Nie mieliśmy w szkole, przynajmniej nie pamiętam. Może było, może nie byłem wtedy na lekcjach, pozdrawiam panią. Ale no wiesz, jest dużo tych gatunków i myślę, że wiele nam się może pomylić. Czyli taki element weryfikacji tego. Jasne, jest kilka etapów weryfikacji w Edenie. Przede wszystkim weryfikujemy sami zdjęcia, które są dawane przez użytkowników i specjaliści z różnych dziedzin roślin określają, czy to są faktycznie te gatunki. W kolejnych odsłonach Edenu będzie umożliwiona ocena stanowiska przez użytkowników, czyli jeżeli wybierzesz się po jakąś roślinę do lasu, będziesz miał możliwość kliknięcia, czy to faktycznie jest jabłoń, to łatwo rozpoznać, prawda? Albo grusza, albo tutaj się znajduje ten orzech, więc będziesz miał informację w Edenie zarządzaną bezpośrednio przez społeczność, czy warto się udać na to stanowisko i czy wiele osób już potwierdziło i oceniło to stanowisko pozytywnie. A z trzeciej strony, to co powiedziałeś, trenujemy model, który będzie po zdjęciu wspierał ten proces rozpoznawania. Modele w zależności od ilości zdjęć, które się im da, z każdego gatunku roślin mają skuteczność na poziomie od 80 do 95% rozpoznawania, więc jest to wskazówka. Ale to, co powiedziałeś, Grzegorz, w twoim pytaniu było bardzo mądre, mianowicie DHP jest proste. Jeżeli nie jesteśmy pewni, to nie zbieramy. I tak to wygląda. My możemy w Edenie działać jak bardzo zaawansowany atlas, który pomoże ci rozpoznać, który ci pokaże benefity zdrowotne, wskaże na poszczególne elementy, jak rozpoznać roślinę. Przy czym w Polsce gro drzew owocowych i krzewów owocowych, a nawet ziół, kiedy będziesz miał z nimi styczność pierwszy, drugi czy piąty raz,
automatycznie zaczniesz wyłapywać, ile tego jest w okolicy. Na dniach, Grzegorz, startujemy przez największe miasta Polski, więc przy okazji chcemy zaprosić Twoich widzów. Jeżeli chcieliby z nami się spotkać i wspólnie z nami pooznaczać, będziemy jechać przez Rzeszów, przez Katowice, przez Kraków, przez Wrocław, kilka innych wielkich miast w Polsce. Tą mapę pozwoli, że umieścimy pod materiałem. Ludzie będą mogli zobaczyć, w jakiej dacie, kiedy będziemy i zapraszamy wszystkich do wspólnego oznaczania roślin, spotkania się na żywo. Do zobaczenia. No, brzmi ciekawie, brzmi coraz bardziej ciekawie. No to dobra, jeszcze mam jedno pytanie, na pewno jedno, zaraz się pewnie pojawi jeszcze kolejne. Czy nie zdarzyło wam się, żeby wejść komuś na działkę i nie fotografować, no, można zdjęcie ją zrobić, tak, bo podobało mi się pana drzewo, ale wiesz, no są działki, wiadomo, że najczęściej one są ogrodzone, ale zapytam o to, wiadomo, że ktoś może powiedzieć, ej, nie chodźcie mi po mojej miedzy, tak? Tak, wiesz co, mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, że ktoś będzie wskakiwał komuś przez płot z potrzeby pozyskania jedzenia. Jest tego tak dużo wokół, że nie ma potrzeby. Ja nigdy takiej sytuacji nie miałem. Jeżeli oznaczamy gdzieś rośliny dziko rosnące, to one się aż uginają od naporu owoców, bo ludzie tego nie zbierają. Nie wiedzą po prostu, gdzie to rośnie, że jest taka możliwość. Także spokojnie, a nawet jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że na twojej działce ktoś zaznaczy twoją wiśnię i nie chciałbyś, aby ona tam była, to po prostu można taki PIN zgłosić w Edenie, to będzie usuwane. Jako ciekawostkę, Grzegorz, powiem ci o badaniach, które były udostępnione przez antropologów z Cambridge, z Towarzystwa Królewskiego. To szanowane gremium związane z badaniem ewolucji człowieka, gdzie okazuje się, że zbieracze, nasi przodkowie byli silniejsi, byli wyżsi, a ich mózgi były większe nawet o 15%. Rozmawialiśmy o tym, że poszliśmy w pewnym kierunku ułatwiania. Tak jesteśmy skonstruowani. Lubimy sobie życie ułatwiać, jednak zbieractwo, jak się okazuje, kosztowało nas jako gatunek znacznie mniej energii i pozyskiwanie pożywienia kosztowało mniej energii niż hodowla, co w konsekwencji doprowadziło, że jako ludzie zaczęliśmy hodować ryż, soję, proso, kukurydzę i ograniczyliśmy sobie mocno różnorodność i spożycie witamin, wartości odżywczych. Przez to nasze ciała się zmniejszyły, mamy średnio mniejszą masę niż kiedyś, a nasze mózgi również są mniejsze. To ciekawostka, a jednak pokazująca, że kontakt z naturą i obcowanie z nią jest głęboko wpisane w naszą naturę i... Aha, w ten sposób. No dobra, no to myślę, że już widzowie siedzą i już trzymają kosze i mówią, dobra, gdzie możemy zacząć, gdzie możemy... Jaki w takim razie etap? Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj w sensie mówimy w lipcu, tak? W lipcu emisję planujemy i tak, myślę, że to też dobrze powiedzieć tą datę, my rzadko mówimy daty, albo mnie proszą, żebym nie mówił, jeśli filmy się mają później jakoś przeterminować. 16 lipca planujemy emisję, tak? Tak to mówimy, żeby... Tak. Tak mogę powiedzieć? Możemy, pewnie. Okej, czyli 16 lipca planujemy emisję. W tym terminie jaki procent skończenia aplikacji, na jakim jesteśmy etapie? Aplikacja już działa. Jest do pobrania z naszej strony internetowej. Jaka to strona? aplikacjaeden.pl. Okay. Odnośniki, pozwolisz, umieścimy też pod filmem. Na tym etapie przede wszystkim zależy nam na zaproszeniu do aplikacji użytkowników, którym aplikacja Eden się podoba i chcą być tymi pierwszymi odkrywcami Edenu i zalesiać mapy Polski swoich miast w dzikojadalne rośliny. Dlatego wszystkie osoby, które w lipcu i w sierpniu zdecydują się na pobranie aplikacji Eden, otrzymają za to gratyfikację. W przyszłości, kiedy specjaliści, eksperci zdrowia, z którymi zaczynamy współpracę, zaczną produkować większą ilość materiałów stricte eksperckich, Eden będzie dostępny również w wersji premium, gdzie rozwinie się z wersji darmowej w bardzo precyzyjny zielnik oparty o konkretną wiedzę z medycyny naturalnej, jeszcze większą liczbę przepisów. Ta funkcja podstawowa, bezpłatna, zawsze będzie w Edenie, a te osoby, które skorzystają z niej teraz z aplikacji, otrzymają roczną subskrypcję w przyszłości gratis, dlatego wszystkich Państwa, których
aplikacja Edenu zaciekawiła, zapraszam do skorzystania z Edenu. I ci z Państwa, którym pomysł się podoba i chcieliby być częścią Edenu, zapraszam na naszą stronę internetową. Jeszcze przez kilka dni trwa zbiórka, gdzie możecie Państwo wesprzeć projekt Eden. W zamian za to otrzymacie Eden Coiny, kryptowalutę natywną, która będzie docelowo wymienna na warsztaty, produkty naszych partnerów i specjalistów, a w tej chwili cena Eden Coina jest o 25% tańsza od docelowej ceny jej emisji. Także zapraszamy. Mhm. Ja sobie tak myślę, że jeszcze jedną rzecz powinienem powiedzieć, bo jak rozmawialiśmy w kuluarach, zanim zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, no to operator Dawid powiedział taką rzecz, że kiedyś ludzie biegali z telefonem i zbierali Pokemony, czyli to była mocna rozrywka, tak to powiem dyplomatycznie. Sam nie zbierałem, bo już chyba nie ten wiek, ale dzisiaj będzie można również biegać z telefonem i robić coś dużo bardziej takiego pożytecznego dla świata, nie tylko, że zebraliśmy coś, co nie ma wartości, zaraz ktoś mnie to zaatakuje, nie, no Pokemony są super warte i to jest inwestycja, może tak jest, ja się nie znam, ale myślę, że to, co panowie wymyśliliście z całym zespołem, no to fajnie wygląda i łączy się z tym, co my też robimy, czyli nie tylko mówimy o inwestycjach, mądrym zarządzaniem swoim majątkiem i inwestycji mądrze swoich nadwyżek finansowych, ale również inwestycji w zdrowie. Tutaj można i podreperować budżet dla tych, którzy mają nastyk i nie muszą wszystkiego kupować, bo się okazuje, że jest mnóstwo tego wokół nas. A druga kwestia, myślę, że walor edukacyjny. To też mi się spodobało i chciałem to dodać wcześniej, dodam to na koniec, bo powiedziałeś, że można iść z dzieckiem na spacer do lasu i można pokazać aplikację, czyli tą nowoczesność i iść na zwykły spacer do lasu i pokazać tradycyjny spacer, czyli czas spędzony na powietrzu. Połączyć to z nową aplikacją i pokazać, że tak się zrywa, a nie tylko ze sklepu, tak? Więc myślę, że super pomysł, panowie. Gratuluję pomysłu. Dzięki wielkie, Grzegorz. Na koniec pytanie, czego mam wam życzyć, bo nie wiem. miliona osób w aplikacji. Tak, wystarczy? To na pewno dobre życzenie. Okej. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Życzę w takim razie wszystkiego dobrego. Ambitni jesteście, więc życzę, żeby wszystko się układało. Ja chętnie się przejdę na spacer po okolicy i zobaczę z aplikacją, co się tam u mnie dzieje, a na spacer po grzyby też bardzo chętnie się przejdę. Nie ma problemu. Super. Zapraszam. Dziękuję panowie za wizytę w studiu. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No i zapraszamy do testowania. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.